Witajcie w Smart City Navigators, podcaście o innowacjach, zrównoważonym rozwoju i najnowszych technologiach. Ten podcast tworzy dla Was Naviparking. Łukasz Łaguna, prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa nowych technologii. Nominowany do nagrody Rising Stars Prawnicy, Liderzy Jutra 2022. Autor publikacji w renomowanych czasopismach naukowych oraz praktycznych interpretacji prawnych w mediach o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Na co dzień wykonuje zawód w jednej z wiodących kancelarii prawnych w kraju, wyróżnianej w rankingach krajowych i międzynarodowych. Łukasz pracuje także przy budowie systemu ochrony danych osobowych w projekcie, którego celem jest cyfryzacja usług medycznych w Małopolsce. Powitajmy Łukasza Łagunę w drugim odcinku drugiego sezonu podcastu Smart City Navigators. Witaj Łukasz. Witaj Michał. Na początek bardzo nie z cyberprzestrzeni pytanie. Jak Twoja podróż z Krakowa do Warszawy? Bardzo dobrze, muszę pochwalić Polskie Koleje. Dowiozły mnie na czas, także świetnie jestem i możemy rozmawiać. Super. Dowiozły Cię na czas, co czasami się różnie, że tak powiem, zdarza w Polsce. Różnie się zdarza, ale tutaj ta trasa Kraków-Warszawa jednak jest na ten moment niezawodna. Super. Dzięki, że przyjąłeś zaproszenie do naszego podcastu. Dziękuję za zaproszenie, przyjemność po mojej stronie. I porozmawiamy dzisiaj o trudnych tematach, bo to są tematy trudne i to są też tematy przyszłościowe, które zaraz będą tematami bardzo kolektywnymi dla wszystkich ludzi tak naprawdę, a będzie to cyberprzestrzeń i cyberbezpieczeństwo. Ty jesteś prawnikiem i porozmawiamy na temat cyberbezpieczeństwa z punktu widzenia prawnego. I takie pierwsze pytanie, które od razu się nasuwa, czym jest ta cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo? Jak ty byś to zdefiniował? Bo definicję powiedzmy każdy z nas zna, bo każdy, nie wiem, ma smartfon, ale z definicji właśnie prawniczej jak to wygląda? To jedna rzecz, jeżeli tylko mogę, Michał, do wstępu. Wydaje mi się, że cyberbezpieczeństwo czy cyberprzestrzeń nie jest przyszłością, tylko to jest teraźniejszość. Dzisiaj wszyscy żyjemy w cyberprzestrzeni. Właściwie można by rzec, że nasza główna aktywność życiowa odbywa się w cyberprzestrzeni, a nie tak jak to miało miejsce zazwyczaj w realu, tak? Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, czym jest cyberbezpieczeństwo, tak naprawdę moglibyśmy poświęcić na odpowiedź na to pytanie cały odcinek. Bardzo trudno zdefiniować cyberbezpieczeństwo czy cyberprzestrzeń. Wiele mądrych głów łamie sobie właśnie swoje głowy, aby odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast w jednym czy w dwóch zdaniach moglibyśmy powiedzieć, że cyberbezpieczeństwo to są wszystkie mechanizmy, wszystkie zachowania nasze, które zachowują właśnie nasze bezpieczeństwo w sieci. Może to brzmieć jak masło maślane, ale tak właściwie jest, czyli możemy sobie zestawić bezpieczeństwo takie zwykłe, normalne, czyli na przykład ochronę czy monitoring domu z cyberbezpieczeństwem, czyli z tym, żebyśmy uważali na nasze dane czy na nas samych właśnie w cyberprzestrzeni. Okej, czyli tak jak powiedziałeś, cyberbezpieczeństwo jest prawie jakby przełożeniem 1:1 na świat cyfrowy tego, czym jest bezpieczeństwo w życiu takim realnym. Powinno być przełożeniem w naszych głowach, w naszej mentalności. Oczywiście jest to inna jakość bezpieczeństwa. Tu mamy bezpieczeństwo fizyczne, tu mamy bezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo. Natomiast wartość ochranianych rzeczy jest właściwie bardzo podobna, no bo tam też w cyberprzestrzeni chronimy nasze zdrowie, czasem nawet życie, ponieważ wyciek pewnych danych może wpływać bardzo negatywnie na nasze życie tak naprawdę, tak? No właśnie, a jakbyś mógł podać taki namacalny przykład, no bo w tym świecie realnym, powiedzmy fizycznym, tak jak mówiłeś, bezpieczeństwo to jest bezpieczeństwo na przykład, nie wiem, naszego ciała fizycznego. A tutaj jaki konkretny przykład? Pozwolę sobie dać dwie płaszczyzny naruszeń czy incydentów, jak to się mówi, cyberbezpieczeństwa. Jeden rodzaj incydentów to są tak zwane naruszenia zewnętrzne, czyli jeżeli mamy dużą spółkę, jest atak hakerski, czy dużą spółkę Skarbu Państwa i ktoś z zewnątrz atakuje, żeby ukraść dane, zakodować dane, wziąć okup za dane, tak? To jest jeden rodzaj. To jest bardzo spektakularny rodzaj naruszeń cyberprzestrzeni czy cyberbezpieczeństwa. Niemniej powszechniejszymi incydentami są takie incydenty jednostkowe, czyli na przykład incydent wewnętrzny, ktoś wysyła twoje dane, na przykład szpital, do złej osoby.
czyli błędna wysyłka danych, tak? To może być zagrożenie dla ciebie, ponieważ ty nie chcesz, żeby ktoś ujawniał twoje dane o twoim zdrowiu, tak? Czy ty masz na przykład cukrzycę, czy inną chorobę, tak? Więc to jest rodzaj jeszcze danych naruszeń wewnętrznych, incydentów wewnętrznych. Niemniej przechodząc jeszcze na taką płaszczyznę właśnie indywidualną, zwróćmy uwagę, jak bardzo nasze dane są zagrożone w kontekście danych bankowych, czy danych z naszych dowodów. Bardzo często czytamy o incydentach związanych z na przykład podaniem się za właściciela mieszkania i poproszeniem o dowód przyszłego najemcy, tak? Z tego jest bardzo krótka droga do pożyczek, do kredytów, do różnych zobowiązań finansowych, które bardzo mogą wpłynąć na nasze życie osobiste. Dlatego mówię, że to bezpieczeństwo cyber jest równie istotne jak bezpieczeństwo fizyczne. W takim razie, jak to się ma do takiego współczesnego świata, gdzie każdy korzysta ze smartfona i każdy poprzez ten smartfon już teraz nie tylko przegląda media społecznościowe, ale stety albo niestety dokonuje płatności chociażby, czyli przelewa fizycznie swoje pieniądze z konta bankowego. Jak to się ma do właśnie użytkowania smartfonów? Tak, oczywiście możemy czuć się bezpiecznie, ale odpowiedzialni. Powinniśmy w sposób odpowiedzialny korzystać z naszych urządzeń, nie tylko smartfonów, ale oczywiście wszelakich urządzeń połączonych z internetem. Przykład z wczoraj. Mianowicie wyszedł amerykański raport, który wskazuje, raport stworzony przez amerykańskich ekspertów, który wskazuje, że linki, które wchodzimy poprzez TikToka, zbierają nasze dane. Czyli jeżeli wejdziesz poprzez TikToka w link na przykład do banku i wpisujesz tam swoje dane, login, hasło, TikTok to zachowuje. Proszę zwrócić uwagę, jakie to jest gigantyczne niebezpieczeństwo, tak? Zarówno dla ciebie, jako dla Michała, ale jeżeli będzie 1000 Michałów, czy 10 000 Michałów, to są gigantyczne dane, prawda? Z których korporacja może korzystać. Dlatego mówię, że żebyśmy korzystali z sieci, czy z urządzeń w sposób odpowiedzialny, oczywiście bez strachu, bo to jest, bo to ma ułatwiać nasze życie. To jest oczywiste, natomiast po raz trzeci powtarzając w sposób odpowiedzialny. To jest o tyle też ważne. Ten przykład TikToka jest przykładem efektownym. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że także jest kłopot z wykrywaniem przestępstw, cyberprzestępstw. Tak? Jeżeli ktoś nam ukradnie nasze dane czy pieniądze z konta, bardzo trudno organom ścigania tak naprawdę złapać te osoby. To są przestępstwa dokonywane często z rzekomych sieci z Afryki, z dalekiej Azji. Także nie dziwię się naszym organom ścigania, że mają problemy z wykrywaniem tych sprawców. Dlatego tak naprawdę lepiej zapobiegać niż leczyć, bo ciężko wyleczyć. Oczywiście możemy zmienić hasło, możemy zmienić dowód i tak dalej, to jest jasne. Natomiast po pierwsze te dane gdzieś już wyciekną, a po drugie, jeżeli stracimy pieniądze, bardzo trudno później je odzyskać. Dlatego tyle, jeżeli chodzi też o osoby fizyczne, natomiast jeżeli chodzi o osoby prawne, o firmy, wiele firm zabezpiecza się samodzielnie, o tym pewnie jeszcze będziemy mówić w dalszej kolejności, o regulacjach dotyczących cyberbezpieczeństwa, natomiast firmy zabezpieczają się samodzielnie, ponieważ w sytuacji incydentu, ataku na taką firmę, czy nawet wewnętrznego wycieku danych, ja jako konsument zrezygnuję z usług takiej firmy, tak, bo chcę pójść do bezpiecznej konkurencji. Do bezpiecznego podmiotu, dlatego właśnie czy to startupy, czy już firmy średniej wielkości budują wewnętrzne polityki cyberbezpieczeństwa, czy szerzej polityki bezpiecznego użytkowania urządzeń informatycznych, właśnie dlatego, żeby zminimalizować ryzyko takich incydentów. Mówię zminimalizować, bo tego się nie da wykluczyć całkowicie. Zawsze najsłabszym ogniwem jest człowiek i to człowiek popełnia błędy. Najczęściej, natomiast odpowiednie polityki czy zabezpieczenia pozwalają zminimalizować to ryzyko. Faktycznie, jest to różnica pomiędzy użytkowaniem, powiedzmy, albo przetwarzaniem danych w firmie, a przez osobę prywatną. Jak to jest właśnie w firmach, bo zważając chociażby na popandemiczne, że tak powiem, realia, no niestety dużo ludzi pracuje, albo stety, w domach i korzysta ze swoich prywatnych urządzeń właśnie do celów firmowych. Jak to jest? Jak tutaj te dane mogą też zostać chociażby właśnie przechwycone przez, hakerów? Jak się tutaj zabezpieczać?
Podstawą w mojej ocenie jest właśnie to, co powiedziałem, czyli te wewnętrzne polityki, kodeksy użytkowania urządzeń informatycznych czy urządzeń, które obsługują sieć, żeby pracownicy mieli wiedzę, jak z nich korzystać. Większość pracowników, czyli tak naprawdę większość z nas nie wie, jak korzystać bezpiecznie z urządzeń czy z sieci, dlatego często nie jest ich winą pewne incydenty, tak, które mają miejsce i to rolą pracodawcy jest wytłumaczenie, czy wynajęcie firm, które to wytłumaczą tym pracownikom, żeby zabezpieczyć właśnie tak naprawdę swój własny interes. Bo każdy incydent, który zostanie wytworzony przez pracownika, idzie na koniec dnia na rachunek tego pracodawcy, tak? Bo to od tego pracodawcy, czyli od tej spółki odwrócą się jego klienci. Więc pierwszą płaszczyzną w mojej ocenie są te wewnętrzne regulacje prawne. Skoro ustawodawca nam nie pomaga i nie daje nam jasnych wytycznych, jak uregulować wewnętrzną regulację spółki co do właśnie cyberbezpieczeństwa, no to biznes, spółki, pracodawcy powinni zrobić to na własną rękę w sposób odpowiedzialny. Drugą kwestią to są właśnie zabezpieczenia informatyczne. Bardzo częstym przykładem, który się pojawia w większych spółkach jest podwójne uwierzytelnianie. Czyli nie wejdę na firmowego maila, jeżeli nie potwierdzę sobie tego w telefonie. Czyli mamy podwójne uwierzytelnianie i jeżeli zgubię komputer, to prawdopodobnie nikt mi nie wejdzie na mojego firmowego maila, ponieważ ja tego nie potwierdzę na telefonie. Czyli po pierwsze regulacje wewnętrzne, żeby pracownicy wiedzieli, jak użytkować urządzenia i jeżeli to nie pomoże, bo zapisać można wszystko, nie każdy pracownik oczywiście się z tym zapozna, nie każdy to zrozumie, a drugą kwestią są właśnie te zabezpieczenia informatyczne, które zabezpieczą nas na wypadek nieprzestrzegania polityk. Mhm. Tak, bo tak naprawdę kto ludzi ma wyszkolić w cudzysłowie do tego, aby korzystać świadomie z urządzeń, właśnie chociażby w cyberprzestrzeni. Nie wiem, załóżmy mamy swój prywatny smartfon, którego na przykład zaczynamy używać na potrzeby firmowe, bo na przykład pracujemy z domu. I w tym momencie my naszą wiedzę na temat użytkowania smartfona mamy tak naprawdę z naszego użytkowania smartfona. I nie wiemy, jakie tam są zagrożenia, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo dla firmy. No i tutaj jakby jest, no po prostu, tak jak powiedziałeś, samoświadomość i potrzeba doszkalania się, ale nie tyle doszkalania się indywidualnie, że każdy personalnie powinien to zrobić, tylko jednak każdy powinien w pewnym sensie być przeszkolony przez firmę. Oczywiście i też chciałbym, żeby to wybrzmiało. Nie chcę się wypowiadać z perspektywy mędrca, który tutaj opowiada o zabezpieczeniach, bo to zupełnie nie o to chodzi. Każdy z nas się tego uczy. Są coraz to nowe technikalia, coraz to nowe zabezpieczenia, bo coraz to nowe ataki się pojawiają, tak? Czy zagrożenia. Więc wszyscy się uczymy i rolą właśnie pracodawców, którzy zatrudniają tych ludzi, jest przeszkolenie ich, tak? Żeby oni mieli świadomość zagrożeń, bo jeżeli korzystamy z prywatnego smartfona do celów służbowych, zgubienie prywatnego smartfona na przykład na wakacjach ma gigantyczne konsekwencje dla tego pracodawcy. Czyli jak to rozwiązać? Nie instalować na prywatnych urządzeniach rzeczy firmowych? Wydaje mi się, że to byłoby zbyt daleko idące. Oczywiście w idealnym świecie pracodawca powinien zawsze nas wyposażać w sprzęt służbowy. Mam świadomość tego, że tak to nie działa. Jest procedowana teraz nowelizacja kodeksu pracy dotycząca właśnie pracy zdalnej i tam też nie będzie takiego wymogu prawdopodobnie, żeby zawsze w każdym przypadku pracodawca ten sprzęt służbowy zapewniał. Więc pewnie będą przypadki, gdzie będziemy korzystać ze sprzętu prywatnego. Więc zakaz używania tego sprzętu byłby niezgodny pewnie z wymaganiami rynku i to też nie o to chodzi. Dlatego ja jednak postulowałbym po pierwsze edukację poprzez te wewnętrzne polityki, a po drugie zabezpieczenia informatyczne. Nawet zabezpieczenie najprostsze, czyli wykrywanie twarzy do odblokowania telefonu bądź jakiś PIN. To jest bardzo proste zabezpieczenie, bardzo łatwo też je pewnie przełamać. Niemniej już jest to jakieś zabezpieczenie tych danych, prawda? Tak, no nawet jak telefon wpadnie w niepowołane ręce, będzie trudniej takiemu, powiedzmy, złodziejaszkowi na przykład odcisk palca przekroczyć tą barierę bezpieczeństwa. Mówię to dlatego, że nie jesteśmy w stanie zlikwidować tego ryzyka. Możemy je co najwyżej zminimalizować i to jest pewne działanie na rzecz zminimalizowania ryzyka.
Okej, wspomniałeś już o regulacjach, które powinny mieć miejsce i powinny jakoś w jakiś sposób, no właśnie, edukować ludzi, edukować organizacje, twórców takich organizacji. Czy te regulacje właśnie dotyczą tylko i wyłącznie instytucji publicznych, czy też te regulacje dotyczą właśnie jakichś kluczowych podmiotów, czy powinny też dotyczyć właśnie małych firm? Tak, obecne regulacje, czyli ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, dotyczy głównie takich dużych podmiotów tak zwanych kluczowych, czyli na przykład Narodowy Bank Polski, podmioty zajmujące się górnictwem, ciepłownictwem itd. Więc to są głównie podmioty publiczne, istotne z perspektywy funkcjonowania państwa. Wobec powyższego nie dotyczy ta regulacja mniejszych firm, średnich firm, które działają na rynku w kraju. Co nie zmienia faktu, że te mniejsze firmy czy firmy średniej wielkości nie zabezpieczają się na własną rękę. Czyli właśnie to, o czym mówiliśmy, nie tworzą własnych polityk, własnych kodeksów czy własnych zabezpieczeń informatycznych, właśnie dlatego, że mają świadomość, że każdy incydent poważniejszy zagraża jestestwu takiej firmy. Więc fakt, że prawo od nich nie wymaga, prawo powszechnie obowiązujące nie wymaga od tych podmiotów tworzenia zabezpieczeń, nie oznacza, że biznes nie czuje, że te zabezpieczenia są potrzebne. Zwróć proszę, Michał, uwagę, jeżeli masz dwie firmy dostępne, masz świadomość, że jedna dba o twoje dane, o twoje bezpieczeństwo, a druga tak mniej, nie dba o to, no to do jakiej firmy pójdziesz? Oczywiście do tej pierwszej. Więc to jest pewien sposób też konkurowania na rynku. Tworzenie zabezpieczeń danych klientów to jest też element, który klient, konsument świadomy powinien wziąć pod uwagę przy wyborze usługodawcy. A czy na przykład może być taki przypadek, że firmy pomiędzy sobą wykradają swoje dane? Mam nadzieję, że nie, chociaż oczywiście niczego nie można wykluczyć. To oczywiście byłoby przestępstwem. Najprawdopodobniej byłoby przestępstwem, może tak powiem, więc miejmy nadzieję, że do takich sytuacji nie dochodzi, bo to na koniec my jesteśmy zawsze poszkodowani, bo to chodzi o nasze dane. Oczywiście w pewnej makroskali, bo dane Łukasza Łaguny jako takiego nie są wiele warte, zakładam, ale dane dziesiątek tysięcy Łukaszów Łagunów już są bardzo istotne, bo możemy pewne modele stworzyć na tej podstawie. Więc odpowiadając na twoje pytanie, mam nadzieję, że tak się nie dzieje i kropka. Ale tak wracając do realiów, jak to wygląda w praktyce? Czy tak naprawdę, no nie wiem, chociażby instytucje publiczne, czy te kluczowe, strategiczne jakieś przedsiębiorstwa, czy one naprawdę są zabezpieczone? Czy to są zabezpieczenia, których nie da się złamać? Tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie bylibyśmy w stanie, gdyby doszło do incydentu. Póki nie zostało to sprawdzone, my nie wiemy, czy te zabezpieczenia, które funkcjonują, są odpowiednie. Mam nadzieję, gorącą nadzieję, że zabezpieczenia najważniejszych instytucji państwowych są na tyle dobrze zabezpieczone, żeby nie doszło do jakichś dużych incydentów. Niemniej z doświadczenia obserwacji mniejszych podmiotów, czy gmin, czy powiatów, tam kwestie związane z cyberbezpieczeństwem są jednak odłożone na daleki plan. A tam też są przetwarzane nasze dane. Gminy też mają wiele informacji, nie tylko właśnie danych osobowych, ale szerzej informacji związanych z funkcjonowaniem państwa. Więc ja tutaj widzę zagrożenie. Mam nadzieję, że właśnie te duże podmioty są zabezpieczone, a brak zabezpieczenia mniejszych podmiotów jest równie groźny jak tych większych. Mam takie bardzo mocne przeświadczenie, że rynek jest bardziej świadomy aniżeli jednostki publiczne. I jest to widoczne, ponieważ nawet mniejsze podmioty tworzą sobie właśnie te polityki, o których rozmawiamy, cyberbezpieczeństwa i szkolą swoich pracowników, szkolą siebie. W gminach tego nie mamy, w powiatach tego nie mamy i to jest duże zagrożenie dla funkcjonowania też bieżącego państwa. Dlatego o tym, wydaje mi się, warto mówić głośno, może kropla wydrąży skałę. Tak, to prawda. Chyba jednak kolejność jest taka, że to najpierw jednak firmy, najpierw biznesy, które próbują coś właśnie działać w kwestii chociażby nowych technologii, to najpierw te biznesy doświadczą na sobie, czy to cyberataków, czy różnego rodzaju, powiedzmy, eksploatacji ich usług ze strony jakichś niebezpieczeństw i dopiero na bazie tych modeli, prawdopodobnie, nie wiem, może gminy dopiero będą mogły się uczyć jakby od nich i chyba z tego, co mówisz, to trochę tak wygląda, że gminy są zawsze krok jakby za. Tak samo zresztą legislacja.
reputacja, tak mi się wydaje. Jasne. Jasne, wydaje mi się, że to wynika też z tego, że jednak nasz rynek mocno patrzy na zachód. I my bierzemy wzorce z dużych korporacji, które też są w Polsce, bo one to wprowadzają. Jeżeli mniejsza firma chce wejść na rynek i konkurować z większymi podmiotami, no to też musi zabezpieczyć się tak, jak robią to większe podmioty. Oczywiście w swojej skali. Więc tu jest ten aspekt konkurencyjności. W jednostkach sektora publicznego tego nie mamy. Tam nie ma takiego pędu konkurencyjnego, prawda? Wobec powyższego myślę, że to jest jeszcze ten aspekt. Okej, Łukaszu, w takim razie myślę, że wyczerpaliśmy chociażby pobieżnie niektóre tematy, bo tak jak powiedziałeś, na samo cyberbezpieczeństwo można by jeden osobny odcinek poświęcić, ale jakbyśmy mieli podsumować, jakbyś miał dać jakieś rady, czy to właśnie przedsiębiorcom, czy też osobom prywatnym, jak stosować to cyberbezpieczeństwo na samym sobie, zarówno indywidualnie, jak i wewnątrz organizacji? Jednym zdaniem jesteśmy na pewnym poziomie ogólności, też z racji naszych ram czasowych. Jednym zdaniem, żeby to podsumować, wydaje mi się, warto byłoby powiedzieć, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Bardzo trudno wyleczyć incydent związany z cyberbezpieczeństwem, a jednak zapobieganie takim właśnie zdarzeniom pozwala na ich uniknięcie czy zminimalizowanie. Więc lepiej zapobiegać wykradnięciu danych, niż później ścigać przestępcę, którego się w istocie nie da złapać. I to samo z perspektywy firm czy pracodawców. Lepiej zapobiegać zdarzeniom, incydentom, aniżeli później odbudowywać reputację. Mam świadomość, że to brzmi pewnie banalnie dla wielu osób, ale niekoniecznie. Zważając na niski stopień, po pierwsze, świadomości, a z tego wynika niski poziom zabezpieczeń, ten banał jest bardzo istotny. Ponieważ jeżeli ten banał zostanie wprowadzony w życie, może będziemy żyć w innej rzeczywistości. Tym bardziej, że też już niebawem dojdzie do tego jeszcze sztuczna inteligencja. Tak. Zresztą ona już funkcjonuje i prawdopodobnie, chociaż to jest ciekawi mnie, czy z punktu widzenia prawnego ty już masz do czynienia z AI, ze sztuczną inteligencją? W pewnym sensie tak. Jeżeli mamy systemy sztucznej inteligencji, które przetwarzają dane osobowe, to tam mamy silny związek z RODO. Więc w pewnym sensie sztuczna inteligencja w jakimś fragmencie już jest uregulowana wtórnie poprzez RODO. Będziemy mieć oczywiście akt o sztucznej inteligencji, który ma w założeniu kompleksowo regulować ten aspekt. Niemniej to nie jest tak, że jesteśmy dzisiaj pozbawieni narzędzi do pracy nad takimi systemami, chociaż oczywiście akt kompleksowy by nam się przydał, żeby lepiej to obsługiwać, tak? Żeby wiedzieć, co obsługujemy, bo dzisiaj nie wiemy tak naprawdę, czym jest sztuczna inteligencja. Ilu prawników, tyle definicji. Więc akt kompleksowy się na pewno przyda, ale może w przyszłym roku, może za 2 lata się go doczekamy. Jeden z inżynierów Google ostatnio wysnuł stwierdzenie, że sztuczna inteligencja jest czującym po polsku bytem. Bytem. No właśnie, to jest jedna z definicji możliwych, natomiast czy tak jest? Pewnie tak, pewnie w jakichś sytuacjach oczywiście tak, natomiast no właśnie, to jest kłopot prawny, żeby ten czujący byt jakoś wtłoczyć w ramy prawne. Żebyśmy wiedzieli też, jak się zabezpieczyć, żeby ten czujący byt nie przetwarzał, Michał, twoich danych osobowych tak, jak chce i pokazywał ci reklamy, te, które ty może podświadomie chcesz zobaczyć, tylko żebyśmy byli w stanie się jakoś przed tym zabezpieczyć. Więc technologia, oczywiście ona jest świetna i idzie do przodu, rozwija i ułatwia nasze życie, ale jednak pewne ramy bezpieczeństwa musimy zachować, żeby ona nie przeważyła nad naszym życiem i żeby nie wpłynęła na nas w sposób negatywny, tak jak to się może wydarzyć, jeżeli nie będzie właśnie ram prawnych. No tak, myślę, że w tym przypadku, że jakby na przykład zniknęły mi z konta jakieś pieniądze, to nie ma znaczenia, czy technologia jest sztuczna, czy jest czująca, czy jest prawdziwa. Dokładnie tak, więc to są oczywiście incydenty, ale pewnie o sztucznej inteligencji porozmawiamy w kolejnym odcinku, więc tutaj nie chciałbym zbyt wiele zdradzać szczegółów i pewnie zaproszę Państwa na kolejny odcinek. Dokładnie. Super. Łukaszu, dziękuję Ci bardzo i widzimy się właśnie w kolejnym odcinku, który będzie na temat Smart Cities i w ogóle miast przyszłości. Powiedz jeszcze, gdzie możemy Cię znaleźć w internecie? Można mnie znaleźć w internecie w wielu miejscach, ale podstawowym miejscem mojej działalności też związanej z nowymi technologiami jest Fundacja Law4Tech, której jestem współzałożycielem i członkiem zarządu. Tam właśnie zajmujemy się prawem nowych technologii, staramy się rozwiązywać bieżące
bieżące problemy i zapraszamy do kontaktu. Super. To dziękuję za wywiad. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Smart City Navigators. Mamy nadzieję, że spodobała Ci się dzisiejsza audycja. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby nie przegapić nowego odcinka. Widzimy się i słyszymy już niebawem.